No, ciekawa sprawa. Dopiero co się ustawiłem. Myślałem w ogóle, czy ma to sens tu iść. To będzie pewnie Ventus, co? No, czy ma tu sens iść, ustawić się o 2 godzinie, prawie trzecia jest. Stoję z minutę i mam takiego ładnego miętusa. Mam mało mięsa, więc pewnie skończę na tym, że go zaraz posiekam. Ale tak, na czacie widzę, że łowią miętusy przede wszystkim, a ja bym chciał złowić, no to ktoś złowił trawiankę. Ja bym przede wszystkim chciał złowić węgorza i zobaczymy. Tu jestem na namiocie. Standardowe zestawy z prosty zestaw. 6 metrów. Tu chyba też mam 6 metrów, też prosty zestaw. To moje ulubione haczyki. Tu jest 7, tam były 6. Też prosty zestaw. Tu standardowo namiocik. Rekordy 3628. E7. No i zobaczymy, co tu się będzie działo. Pewnie spróbuję 2-3 noce. W międzyczasie może jeszcze jakieś inne spoty spróbuję ograć. Zobaczymy. Midori wczoraj chciałem na komórce złowić 1,5 godziny bez skutku. Jakieś tam 3 czy 4 karpie. To byłoby na tyle. Ma ktoś szczęście do tych Midori? U mnie to słabo. No, parę godzin minęło. Mamy 6 rano. No i coś się zaczyna dziać. Patrząc na czat, to nie, to nikt nie złowił chyba. O, nie, dobra. I Mariusz złowił, czy Mariusz złowił teraz węgorza 2 kg z samego rana. Także prędzej tak sobie przejrzałem, nie przegapiłem chyba niczego. O nie, patrzcie, przegapiłem. No to nie wiem, z 2 minuty temu patrzyłem. Dobra, prędzej żadnego nie było. Teraz już coś się, to co one z rana się pojawiły? Z rana stały się głodne. Ale niestety nie u mnie. Ale widzę, że węgorze są, także pewnie no podejdę kolejne noce jak zwykle i spróbuję złowić. Ta noc była bez znęcania, kolejną będę musiał coś włożyć, żeby tutaj je chyba zwabić, żeby było więcej brań. A te sobie przerobię na kawałki mięsa, to 4 kawałki mięsa zamiast... Tak, 2 wykorzystałem, 4 będę miał. Przyda się przynajmniej to. Dobra, no to wracam pewnie kolejną nocą. Dobra, wracam dzień po. Nawet nie tyle w grze, no w sumie też. No, chociaż nie, to tych godzin w grze to pewnie minęło. Dni w grze trochę minęło, co? Dobra, bo mieszam. Jest dzień prawie od poprzedniej nagrywki z tymi miętusami, a wiadomo, że chciałem łowić węgorze. Zanęcimy sobie jakąś tutaj zanętą taką, to chyba taka najbardziej klasyczna, czyli pasza, kawałki ryb 3,7, siekany robak, jajko i tran. I zobaczymy, co tu to da. Tak jeszcze wam pokażę, jak też sobie chcę print screena zrobić. O, tu nawet coś bierze, zanim zanęciłem. Dobra, jest młoda godzina. Ja mogłem nie rzucać 3 kijów. Tamtą noc nie nęciłem, a jeszcze mam taki pomysł, żeby sobie zobaczyć szczupaka. Widzę, że przynęta podobna do szczupaka działa tak jak ostatnio śmigała. Trawianka, a już się zaciąłem, bo mówię, to nie jest miętus na pewno. Dobra, to teraz tak, nawet sam nie wiem ile tych porcji wrzuciłem, ale to już 6, 7 i 8 metrów, zestawy takie same jak tam były na miętuskach. Miętuski pociąłem, jak mówiłem, dostałem 4 porcje. Dobra, postoimy, zobaczymy, ja sobie zerknę tutaj na te... Aha, teraz to nie jest ta sama przynęta. Szczupaki niby biorą na tom, chyba, o ile dobrze widziałem. Będę musiał się przyjrzeć, ja sobie to założę i pewnie z rana się wybiorę gdzieś tutaj po tych spotach, żeby zobaczyć, czy coś jeszcze wchodzi. Fajnie, jakby tu jakiś jeden węgorz przynajmniej wpadł, nawet mały, albo 2 takie po 800 gram, to byłoby miło. I jeszcze szczupaczka dograć wam, to by było w ogóle fajnie. Dobra, ale już jest prawie 22, to nie ma sensu rzucać. Dobra, coś się tu wydarzyło na 7 metrach.
Coś się tu wydarzyło. Miętus. Tak siedzi, marzy o węgorzach. A, ciebie gościu potniemy. W sam raz 3 kawałki dasz za chwilę. Chociaż te miętusy, ja pamiętam, jak był problem z węgorzami, to no generalnie to się łowiło małe miętusy. Ale wtedy przy okazji tej próby złowienia, udanej próby złowienia okoni, jakie zostawiłem sobie haczyki, nawet nie 1, tylko 1-0, bo wtedy brały lepsze okonie, to tutaj wpadły mi bardzo fajne na tych 1-0 hakach miętusy. Wtedy wchodziły, jak już brały takie 5, 6, 7 kg i one naprawdę fajnie płaciły. Byłem zdziwiony, bo generalnie to się nigdy nie nastawiam na fajne miętusy. O, tak wam powiem. Dobra, wracamy później. Znowu branie na tą wędkę. Znowu miętus. Właśnie nie doczekam. Nie doczekam się tych węgorzy tutaj. Ale podobno biorą. Dobra. Ten zestaw, jak mówiłem, to jest na 7. Na 7 metrach cały czas biorą. Nie, taka fajna pogoda jest. Bezwiecznie 7-7, to chociaż trochę za zimno. 9,5-10 fajnie brały zawsze. Ale ta chmurka z księżycem to w sumie idealnie się wydaje, ale co, nie ma. Jakieś fajne branie tutaj na tym lewym zestawie pierwsze, to jest na 8 metrach, ale takie szarpnięcia, chociaż na początku wydawało mi się, że to może być miętus. Tak mocno uderzało. Ale teraz te delikatne na końcu, no to już nie jestem taki pewien tego. Bo miętus wiecie jak wali mocno, nie? Tak konkretnie. No to chyba, że to będzie mały miętusek. No, kolejny miętusek tylko. Widzę na czacie też miętuski, miętuski, miętuski. Jeden za drugim. Na razie żadnego węgorza. Poprzednią noc o 6 rano chyba brały dopiero co? 5, 6 ludziom wyskoczyły 2. W ogóle ile jest osób? 8 osób. Niedobra, siedzi ta ryba. Się zastanawiam. Czy na pewno ona tu jest? O? I wam powiem, ta ryba się nie bawiła. Nie bawiła się tak jak robi to zawsze miętus. Ta się nie bawiła, więc może trzeba mieć nadzieję, że to nie jest miętus. Nie wiem, chyba że zmieniły sposoby ataku. Ale często było tak, że one tak mocno agresywnie szarpały tą wędką. Dokładnie tak jak robią te amury. A za to węgorze zupełnie inaczej biorą, nie? Nie wiem, ale miętus to był zawsze taki wyczuwalny. A to jest kolejny miętus. Nie wiem. Jakoś tak, coś tak... Ładny. Ale morda. 7-8 ma. Wywleczemy go na brzeg. Chodź tutaj do mnie. Chodź, turlaj się. Chodź pod miniaturkę, no. Nie chcę współpracować. Niedobry on. Ten to zaraz wędkę połamie, nie? Dobra, ile on ma? 7 prawie. Ładny. O, ktoś wyciągnął właśnie węgorza. Pierwszy węgorz na czacie. Jakby było więcej osób, to może i by więcej wychodziło, ale no nie wiem, słabiutko. Żebym ja jednego nawet nie miał przez noc, to słabiutko. Czy to jest szczupak? Teraz pytanie za 100 punktów, jest szczupak. Czyli co, wróciłem? Zobaczymy zaraz. Czy wróciły w to miejsce? Jestem sobie tutaj. Często się tak tu łowiło. I tu tak wzdłuż brzegu, albo można było z tego mostu łowić, rzucając w tą stronę. Także zobaczymy. Zobaczymy, co tu się dzieje. Ja wam zaraz... Aj, spadł. Zaraz wam pokażę przynętę. Ja pomyliłem. Pomyliłem przede wszystkim to, że spojrzałem nie rekordy tygodnia, tylko absolutne. Mam ten
tą przynętę i haczyki inne, ale myślę, że tego nie trzeba zmieniać, bo na tamte normalne też brały. Chociaż ten komplet chyba mi najlepiej oddawał. Malutkie te szczupaszki póki co. Ale fajnie biorą, co? Zobaczymy, ile tego wyjdzie. To rzut? Trochę większe by się przydały. Sobie na tych węgorzach zostawiłem jedną wędkę. Przepraszam, dwie wędki, jedną zabrałem. Tą, na której nic nie brało, czyli na tej prawej, na tej, której miałem Clips 6. Na 6,7 brało. Na 6,8, przepraszam. Także dobra, zobaczymy, co tu się dzieje. Wygląda, że ten szczupak tu jest, ale dlaczego taki mały na razie? Ciekawe, czy jest jakaś inna przynęta w takim kolorze. Generalnie są 45 i 60. 60 mam ubraną. Teraz widzę, że ktoś się pyta, jaką przynętę używają na leszcza. Jak to jest, że na jakie jestem? Ford, czyli to nie jest niedźwiedź jeszcze. Niedźwiedź się zaczyna za tym tutaj, za tym drzewem chyba się niedźwiedź zaczyna tak wzdłuż cały. On jest tu wzdłuż tego brzegu, odtąd tu. Niedźwiedzia Polana, tak się to chyba nazywa, coś takiego. A ten fort, to w sumie nie wiem, gdzie on jest. Czy on się łapie aż do tamtego brzegu 1044? Tego nie wiem. Teraz dobre pytanie, gdzie oni to łowią? Zapytał się ktoś, na co łowią, ale nie wiem gdzie. Tu w tym miejscu też łowiliśmy leszcze, nie? Przy tym drzewie na 8 metrów 10, tu na 15 metrów. No tak w zasadzie rzucaliśmy na wprost, jak teraz na szczupaka rzucam. Ładne te leszcze jeszcze wciągałem jak na 8 godzinę. Prawie 3 kg, kolejne 2,9, 2,9. 1,5. 7 osób stoi. Na leszczach trochę czasu mnie nie było, nie? Może bym też musiał odwiedzić. Tylko bym musiał się zorientować gdzie. Na 10.44 nie chcę znowu iść, no miałem nagrane. Muszę ci dać znać, czy to tam dalej działa. Dlaczego tu większych szczupaków nie ma? Muszę częściej powtarzać. Dlaczego tu nie ma większych szczupaków? No i ten jest ładny. 7. O, no to takiego bym chciał. Jeszcze żeby wpadły takie 2 kg. Nie wiem, może w kawiarni taki jest. Nie sprawdzałem. Zawsze dobrze jest mieć takie 2 po 2. Bo one dają dobrze zarobić, nie? I szybko. Jeszcze mógłbym tutaj bardziej na prawo się ustawić, rzucać w lewo wzdłuż brzegu. Tak jak z reguły się ustawiałem. W ten sposób, nie? Zobaczymy, tak. Tam będę mógł rzucić teraz w stronę tamtej grążeli. A tam z tamtej przerwy się rzuca w tą tutaj. Ale mi się chyba zawsze lepiej łowiło w ten sposób. Bo sporo właśnie tych szczupaków mnie brało tutaj, w tym miejscu. Akurat ta wędka ma taki ciężar wyrzutu, że ona daleko tym nie miota tą przynętą. Ładny kolejny szczupak. No ona ma ciężar wyrzutu od 15, ta przynęta 7,8 waży, dlatego jest problem z rzutem, nie? Się jakimś cięższymi wopkami powinno łowić, albo jakąś powierzchniówką. Dobra, no. Jakieś szczupaki się udało złowić. Dobra, to macie jeszcze na tym filmie z miętusów, nie węgorze, z miętusów. Nie mogę powiedzieć, że tam jest węgorz, no. Na czacie widziałem, że są węgorze, ale no u mnie nie było przez 2 noce. Najczęściej jest tak, że stoję
jedną noc, jak dostanę nawet 800 gram, to później przez 2-3 noce próbuję. Kolejną noc nie mam węgorza, to próbuję jeszcze jedną, no bo wiadomo jak ten węgorz bierze. I kolejną wpadnie 1 czy 2, no to już wtedy mogę powiedzieć, że o, spot aktywny, nie? A tak to jak komuś wpadł 1 pojedynczy, to nie ma sensu mówić. Chyba, że on tam jest, ale na inną przynętę. Może być tak, że teraz na przykład, nie wiem, rosówka mi smakuje. Dawno węgorzeń na rosówkę nie mówiłem. Tam w tamtym miejscu, gdzie łowiliśmy... Aj, ryba uciekła. No to też fajnie konie potrafiły brać na rosówkę. W nocy węgorze się zdarzyło wyłowić, a w dzień brały okonie nawet trofkowe. To sobie możecie próbować. Co jeszcze? No i żaba, nie? Żaba często tam była. Tylko z żabą był taki problem, że też tam potrafił być szczupak. I masa zestawu była zawsze przegryziona. Także jest to ryzykowne. Dobra. Muszę iść zobaczyć na tamte zestawy, za chwilę pójdę te sprzedać ryby. Też nie wiem, pewnie potnę. Zaczyna mi tu brakować na tym koncie mięsa. I musiał skoczyć jeszcze jakiś inny spocik, nagrać inne łowisko. Jest jakiś jeszcze szczupaczek. Na chwilkę poczekałem, nie? Chwilkę poczekałem z kręceniem. One zawsze na tej przerwie atakują, jak ta przynęta wypływa. 45 w tej chwili mam. Wydaje mi się, że ona trochę za szybko schodzi mimo wszystko. Tak bym ustawił 40. Różnie bywa. Znowu na 40 metoda już nie wyskakuje. Dobra, 50. Takimi krótkimi można też. Czasem taka metoda też działa dobrze. Tyle, żeby poczekać, żeby ta przynęta wyskoczyła na wierzch. To musicie pamiętać. Dobra. Już się 10 zrobiło. Szkoda, że deszczyk pada. Nie lubię jak pada. Ok, ostatni rzut i ja sobie pójdę zobaczyć tamte zestawy i pewnie zobaczymy przy sprzedaniu. Chyba, że tam coś siedzi na tych zestawach. Dobra. Dobra, czas to sprzedać. O, miałbym 77, patrzcie. 77 za miętusa tam w tej kawiarni. No ale oczywiście go nie sprzedaję. Szczupaków na tą chwilę nie ma. Czy jest jakaś oferta, która się skończy dość szybko? No tu się może coś wymieni na szczupaki za całe 7 minut. Tak? 3 godziny to jest 3 godziny, że 7,5 minuty prawie, że godzina to 2,5 minuty. Dobra, teraz tak, tutaj mam tych miętusów z poprzedniego nie widzicie, bo jak mówiłem, to ja sprzedam je, pociąłem je, żeby mieć fragmenty, kawałki ryb. Dobra, patrzcie, ale kasa za miętusa to jest konkret, nie? 39, nawet poza kawiarnią. Szczupak. Fajne połączenie w sumie. Nockę chwilę postać i rano ze szczupakiem. Nie jest to źle. A, jeszcze tam na tym zestawie mówiłem, że może tam coś będzie brane. Była ryba, taka trawianka. Dobra, ja to sobie za chwilę sprzedam. Ale muszę pociąć chyba jakieś te mniejsze ryby. Takie szczupaki, które nic nie płacą. Może bym pociął raz, 2, 3, 4. Bym miał kawałki ryb. No te miętusa może pójdę sprzedać za chwilę faktycznie w kawiarni. Dobra, pamiętajcie, łapka w górę mile widziana i na razie.